tej strony Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Dzisiaj bardzo nietypowy materiał, mianowicie materiał z mojego i Ani wyjazdu do rodzinnego miasta, do rodzinnego domu, ponieważ musieliśmy uratować kota. Moja mama wyjechała za granicę i pozostał w domu kot, no i ktoś się kotem musiał zająć. Kot nosi wdzięczne imię Koto Felczer. Nie pytajcie dlaczego, bo historii tego swetra i tak nikt nie zrozumie. A żeby było śmieszniej, to nie jest kot, tylko kotka, więc jest to kotka o imieniu Koto Felczer. Albo Felczer, Felczerek, zdrobniale. Swój udział w dzisiejszym filmie ma salon Toyoty z podwarszawskiej miejscowości Wesoła, znajdujący się przy ulicy Trakt Brzeski. I dziękujemy im za pożyczenie nam samochodu do uratowania Koto Felczera. Tam pracuje nasz dobry przyjaciel i świetny zawodnik Mateusz Reich. Także jeśli będziecie potrzebowali czegokolwiek związanego z samochodami, uderzajcie do Mateusza. A salon poznacie po tym, że w środku będzie znajdował się rower Mateusza, Yeti przeznaczony do cross country, czyli najlżejszy model. I Mateusz obiecał, że jak tylko odbierze rower od nas z serwisu, to właśnie w salonie będzie wystawiony, no a trzeba przecież wspierać kolarzy. A my wsiadamy w nasze służbowe V8 i grzejemy do Mateusza po samochód. No i moi drodzy, jesteśmy w Starachowicach. Ta nasza opowieść będzie troszeczkę właśnie o tym, co można zobaczyć w moim mieście, co można zobaczyć w województwie świętokrzyskim, bo naprawdę można to jeździć samochodem, rowerem i wiele bardzo fajnych i interesujących rzeczy jest do pokazania. Ja Wam je będę pokazywał, a teraz dojeżdżamy właśnie do mnie pod dom mojej mamy i zobaczymy, co się dzieje z Koto Felczerem. No dobrze, wysiadamy i patrzymy. Koto Felczer. Koto Felczer jest. Koto Felczer jest pod bramą. Nawet chyba nie jest przesadnie wściekły. Chodź, Felczerku. Biedny Felczerek. Zostawili go, tak? Zostawili Felczerka. Koto Felczerka wpuszczamy do domu, żeby się nie stresował. I widzimy się w kolejnym wejściu. Oficjalnie witam Was w moim rodzinnym domu w Starachowicach. Dom jest bardzo stary, został zbudowany jeszcze przed wojną i naprawdę mógłbym Wam poopowiadać wiele ciekawych informacji na jego temat, rodzinnych sekretów, etc. Jeśli będą osoby chętne na wysłuchanie takiego komentarza historycznego, to dajcie znać i ja Wam taki film kiedyś nagram. Kot, jak widać, został uratowany. Felczer właśnie grzeje się na kaloryferze. Nie wiem, jaki przyjdzie rachunek za ogrzewanie, ale jak widać, go to nie obchodzi. My dzisiaj wybierzemy się na krótki objazd po okolicach Starachowic. Pokażę Wam, gdzie można tutaj fajnie pojeździć. Rowery, jak widzicie, są przygotowane. Wzięliśmy je ze sobą. O XTC Team chciałem Wam w ogóle nagrać film, po to, żeby Wam tylko o tym właśnie sprzęcie poopowiadać, bo tak jak widzicie, jest o czym mówić i właściwie każda z tych części jest unikalna i niepowtarzalna. Mój rower, czyli tytanowy Van Nicolas, w tym momencie jest na, powiedziałbym, bardzo mieszanych, trochę zimowych częściach, ale ja go przygotowuję, aby był gotowy na zlot Retro MTB, o którym Wam chyba jeszcze nie mówiłem na naszym kanale, bowiem 22 lutego organizujemy w siedzibie serwisu Bajka zlot Retro MTB, czyli przy ulicy Indiri Gandhi 27 w Warszawie. Zlot odbędzie się, wystartuje o godzinie 11 i naprawdę będą przeciekawe rowery, przeciekawi, przesympatyczni ludzie, więc zapraszamy Was, wstęp jest wolny. A my dzisiaj wsiadamy w samochód i pokażę Wam troszkę ciekawych miejsc właśnie wokół Starachowic, gdzie warto pojeździć na rowerze. No i moi drodzy, jesteśmy na tak zwanych brodach. To jest sztuczny zalew. Jeśli na przykład jesteście rowerzystami z okolic Warszawy, to na pewno dobrze znacie Gasy, gdzie no nie jeżdżą samochody albo ruch jest po prostu znikomy i tam jeździmy trenować.
tak tutaj właśnie rowerzyści szosowi przyjeżdżają w okolice Brodów i tutaj jeździmy tędy dookoła zalewu. Możemy wybrać się kawałek dalej. To Ania, pokaż właśnie, jak to bardzo fajnie wygląda. No i słuchajcie, właśnie tutaj często przyjeżdżamy za nią, kiedy jesteśmy w Starachowicach na wyjeździe. Tutaj przy tych fotelach jest takie nasze zdjęcie z wakacji, które bardzo lubimy i naprawdę tutaj bardzo fajnie się przyjeżdża, bo prowadzą tędy ciekawe trasy MTB i właśnie wracając Brodami lubię sobie tutaj przyjechać i chwilę popatrzeć na wodę, także również Was zachęcam do wizyt w tym rejonie, bo tak jak widzicie, dzisiaj jest naprawdę świetnie. Bardzo mi się tutaj dzisiaj podoba, pogoda jest świetna. Chciałbym Was zabrać jeszcze w jedno miejsce. No oczywiście w tak krótkim czasie, no jesteśmy tu tylko na 2 dni, żeby wspomóc Koto-Felczera. I no nie mogę Wam pokazać wszystkiego. Jeżdżę i cały czas wymyślam sobie, że kurczę, no przecież mogłem Wam pokazać to miejsce, jest ich setki, jak nie więcej. Ale pojedziemy też w najbliższą okolicę, którą już na pewno wiele osób zna. Są to jeleniowskie ścieżki i myślę, że są to trudne, wymagające trasy. Wiele osób, które tu przyjeżdża, mówi mi, że kurczę, Grzegorz, jest trudno albo nawet za trudno. Ale skoro ja, Ania jeździmy na rowerach 26 cali, ja mam tyle co skoku 63 mm, mam kierownicę 585 mm, V-braki, które nie hamują, to myślę, że każda normalna osoba na rowerze 29 cali również te ścieżki pokona. Także wsiadamy do samochodu i jedziemy. I dojechaliśmy na jeleniowskie ścieżki właśnie. Mamy dzisiaj trochę lodu. Jak widzicie, jeszcze zostało sporo śniegu. Są 4 samochody. No i nawet widać ślady opon, także ktoś jeździł. Nie wiem, czy ktoś przyjechał tylko właśnie sobie zjeżdżać, czy też może są to budowniczowie trasy. No i to jest właśnie, słuchajcie, takie miejsce startowe jeleniowskie ścieżek, gdzie rozpoczyna się cała pętla. Jest ich kilka. Mamy mapkę. Jeśli chcecie przyjechać na te ścieżki, to no, zalecałbym ja osobiście fulla, chociaż tak jak mówię, na moim rowerze śmigam i nic się nie dzieje. Was wszystkich serdecznie zapraszamy. Ania, w kwietniu otwierane są ścieżki? Tak mi się wydaje, że są otwierane w kwietniu. Także my jedziemy dalej i do zobaczenia. Cześć, mamy dzisiaj bardzo fajną pogodę, także pokażę Wam taki krótki odcinek. Trochę asfaltu, trochę lasu. Warunki w terenie nie są idealne, dlatego właśnie nie będziemy zapuszczali się gdzieś głębiej w las, natomiast to jest taka krótka trasa na półtorej godziny, powiedzmy, dookoła Starachowic. Na odcinku prowadzącym przez las. Jest to odcinek wąskotorówki. Kursuje do dzisiaj. No my również taką kolejką jeździliśmy nieraz. Ja, jako że mieszkam właśnie w domu rodzinnym przy kolei, to bardzo te koleje lubię i też się nimi interesuję. Gdybym pewnie nie był mechanikiem rowerowym, to bym został maszynistą albo leśniczym, tak sądzę. No i zobaczcie, rozlewisko. Tutaj znajdują się również bobry. Tutaj bardzo często, jak kolejka przejeżdża, zwalnia, robią sobie zdjęcia. No kiedyś pamiętam, jak byłem małym dzieciakiem,
to kolejka, wożąc ludzi do Iłży, też stawała często, na przykład ludzie jeździli nią na grzyby, także to były naprawdę rewelacyjne czasy i na pewno wielu Starachowiczan je pamięta. Trasa jest przepiękna, wiedzie właśnie przez takie malownicze okolice, no i jeśli macie ochotę, ja Was gorąco do Starachowic zapraszam, a my jedziemy dalej. Przystanek na naszej trasie. Jedziemy teraz leśną drogą, na której nie ma właściwie ruchu samochodowego, natomiast nie przewidzieliśmy tego, że na całej długości drogi jest lód. No nie mamy opon na takie warunki i robi się też trochę chłodno. Jesteśmy przy starej wieży obserwacyjnej, która tak naprawdę cały czas, z tego co wiem, jest działającą wieżą i aktywną. Jeszcze 10 lat temu przyjeżdżał tutaj taki pan małym Fiatem. Wchodził na tę wieżę i prowadził obserwacje pod kątem wykrywania zagrożeń pożarowych. Praca marzeń, siedzieć sobie na górze, nikogo nie oglądać i patrzeć na las. Także my jedziemy dalej. Jesteśmy in the middle of nowhere. Tutaj w środku lasu, bo jesteśmy naprawdę w środku lasu, znajduje się szlak kolejowy, jednotorowy i normalnotorowy. On jest jeszcze czynny. Spotkać tutaj pociąg to jak wygrać szóstkę w totka. I tak jak być może uważni obserwatorzy już zauważyli, w tym miejscu mamy zdjęcie, które zdobi naszą witrynę od strony patio. Jest to naprawdę świetnie. Zrobiło nam się naprawdę zimno. Pojechaliśmy teraz przez taki bardzo gęsty las, gdzie no nie było słońca, a było bardzo dużo lodu i jechaliśmy w tempie piechura, także ręce, palce odpadają. Jedziemy dalej, pokażę Wam jeszcze kolejny punkt orientacyjny na dzisiejszej naszej trasie, czyli leśniczówkę. Ostatni przystanek na naszej trasie. Jesteśmy przy leśniczówce. Jest to leśniczówka taka prawdziwa, ponieważ do najbliższych siedzib ludzkich jest przynajmniej kilka kilometrów w linii prostej przez las. Nie jest jakaś popierdółka zbudowana gdzieś na obrzeżach dużego miasta, tylko tak jak widzicie, jest to leśniczówka w środku lasu. Prawdziwy etos życia leśniczego, który nie tak jak w dużym mieście chodzi z piórkiem w kapeluszu i dogląda zwierząt, tylko tutaj to jest taki prawdziwy leśniczy z krwi i kości, że jakbyśmy tu przyjechali pick-upem z V8 i on chciałby nas złapać, jakby nas złapał za zderzak i podniósł do góry jedną ręką, to byśmy nie odjechali. W tej leśniczówce ukrywali się partyzanci podczas II wojny światowej. Tutaj zrobiona izba pamięci, a tutaj pan sobie żyje w środku lasu i hoduje konie. W moim domu również podczas wojny ukrywali się partyzanci. Jest to bardzo ciekawa historia, więc jeśli będziecie chcieli, to ja Wam taki film kiedyś nagram. A jeszcze podjedziemy i nagram Wam leśniczówkę od frontu, bo jest naprawdę stara, świetna i warto o niej pamiętać. I jesteśmy właśnie przed leśniczówką. Po środku lasu, w starej chatce, zbudowane jeszcze z bali, naprawdę jest tutaj przekozacko. A my wracamy do domu, bo tak jak Wam wspomniałem wcześniej, ręce nam strasznie marzną i słońce właściwie już zaszło. Hej! Moi drodzy, wyjeżdżamy ze Starachowic. To nasz ostatni dzień. Zabieramy finalnie kotofelczera ze sobą. Pewnie przez 2 dni będzie siedział u nas w firmie.
także być może ktoś będzie miał okazję Koto Felczera poznać osobiście. Pakujemy rowery i torby, bo wiemy, że czekają już na nas rowery w serwisie od Was do zrobienia. Powiem Wam szczerze, że w tym momencie taka paka to błogosławieństwo. Bo jesteśmy trochę zmęczeni i szczerze powiedziawszy, to nie chciałoby mi się pakować tych rowerów do naszej służbowej V8. Dziękuję, że byliście z nami w Starachowicach. Mam nadzieję, że jeszcze tu wpadniecie. Oczywiście przyjeżdżajcie, jeździcie na rowerach i nie tylko. Zachęcam, zapraszam, a my widzimy się w serwisie w kolejnym filmie. Cześć, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!